Przyczyny agresji mogą być różne. With pet birds, I think it is very important to understand the hormonal stage. Agresywne zachowania spowodowane burzą hormonalną dotyczą nie tylko papug. Występują one także u innych zwierząt domowych, jak psy, koty, konie, krowy i inne. Każdy rolnik wie, że do łagodnej zwykle mućki w pewnych okresach lepiej nie dochodzić, a przynajmniej pozostawać w bezpiecznej odległości od jej tylnych nóg. Dlaczego jednak psy czy koty wolno nam głaskać od stóp do głów? Psy i koty inaczej odbierają nasz dotyk, ponieważ w ich relacjach społecznych i zwyczajach związanych z prokreacją jest on zupełnie inny. Te wahania hormonalne pojawiają się nie tylko u dojrzewającej papugi, ale również u dorosłej, w okresach, kiedy zwykle powinna ona odbywać lęgi. Zwykle pokrywa się to mniej więcej z okresem, kiedy nasza papuga pojawiła się na świecie. Jeśli więc znamy dokładnie datę jej wyklucia, możemy z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć okresy, kiedy wystąpi u niej taka właśnie burza hormonalna. I kiedy jej zachowania w sposób istotny będą różniły się od tych obserwowanych na co dzień. Stopień tej agresji przejawianej w okresie lęgów zależy od wielu czynników, ale w filmie Nie wrzucajcie wszystkich papug do jednego worka wyjaśniałem, że w głównej mierze zależy od tego, do jakiego rodzaju stada, jedno- czy wielogatunkowego, należy konkretny gatunek papugi. Bywa, że oswojona papuga traktuje opiekuna jako swojego partnera i odczuwa potrzebę odbywania wspólnie z nim lęgów. Jednak zwykle nie rozumie on jej potrzeb i papuga czuje się odtrącona i staje się agresywna również wobec niego. Bardzo często opiekunowie papug popełniają podstawowy błąd. Gdy ich w domu pojawia się młodziutka papuszka, z którą chcą mieć jak najbliższe relacje, traktują ją jak młodego pieska czy kotka. Młoda papuszka jest miła, przyjacielska, chce nawiązywać relacje ze swoimi opiekunami. Internet pełen jest różnego rodzaju filmików, na których papugi są pieszczone, drapane pod skrzydłami, nawiązują bardzo, bardzo bliskie, powiedziałbym wręcz intymne relacje. I wszystko jest dobrze. Ale nadchodzi ten okres, kiedy nasza papuga zaczyna dojrzewać i zaczyna traktować opiekuna jako coś więcej niż tylko swojego przyjaciela. Te niewinne wcześniej pieszczoty w tej chwili są zupełnie inaczej odbierane przez papugę, która oczekuje czegoś więcej, a tego opiekun nie jest w stanie jej zapewnić. Teraz papuga chciałaby odbywać z nim lęgi. On nie potrafi zrozumieć, czego papuga od niego oczekuje, a przede wszystkim nie jest w stanie tego jej zapewnić. Jeżeli na pewnym etapie, do którego doszły wzajemne relacje papugi i jej opiekuna, nie dochodzi do czegoś więcej, papuga czuje się sfrustrowana i burza jej hormonów nie znajduje ujścia. I to wywołuje agresję. Agresję, która często skierowana jest właśnie wobec tej osoby, z którą była w najbliższych relacjach i którą uznawała za swojego partnera. Jak temu zapobiec? Otóż nasze postępowanie musi być w odpowiedni sposób kontrolowane już od samego początku, od pierwszych dni, kiedy papuga znajdzie się w rodzinie. Nie możemy dopuścić, aby nawiązywać z nią intymne wręcz relacje przez pierwszych kilka lat, a później, gdy zacznie dojrzewać, wycofać się ze związku. Tak nie można. Musimy sprawić, aby nasze relacje były przyjacielskie, a nie partnerskie. Dlatego bardzo ważne jest, aby podczas kontaktów z papugami zapewnić im bliskość człowieka, aby spowodować, że nie będą odczuwały niezaspokojenia swoich potrzeb emocjonalnych, które zaspokojone być muszą, ale musimy jednocześnie kontrolować się i nie przekraczać granic. Dlatego dbajmy o to, aby pieszczoty ograniczały się wyłącznie do głowy ptaka i jego szyi. Chciałbym być jednak dobrze zrozumiany. Pokazana granica dopuszczalnych dotyków to uproszczony, dla lepszego zobrazowania schemat. Jeśli podczas zwykłej zabawy czy czynności pielęgnacyjnych dotkniecie papugę w miejsce określone jako zabronione, nic się nie stanie. Niewłaściwy dotyk będzie wtedy, kiedy papuga odbierze go jako zaloty partnera. I tu rola opiekuna, żeby to wyczuł. Nie wolno od samego początku doprowadzać do tego, aby głaskać papugę pod skrzydłami, a już szczególnie w okolicach kloaki. Te strefy są zarezerwowane dla partnera, a jeśli my, przynajmniej w opinii papugi, za takich będziemy uważani, to w przyszłości będzie to powodem różnego rodzaju stresów wywołujących agresję u naszego ptaka i często skierowaną właśnie tą agresję przeciw nam.
Bywa jednak, że my sami, nieświadomie, wywołujemy u papug wahania hormonalne, a co za tym idzie, ich agresję. Posłuchajmy, z jakimi przypadkami spotkał się znany behawiorysta Tony Silva. I get many messages every year from people that have read something on the internet. We have a cockatoo, for example, that came to us. This particular lady read on the internet that if you stroke the back and the vent area, the bird would be happy. Well, she stimulated a cockatoo, a bird that turned very aggressive and attacked her and bit her face. Chciałbym powiedzieć Państwu, jak postępować z naszymi papugami, aby to zjawisko zminimalizować lub całkowicie wyeliminować. Oprócz wyeliminowania złego dotyku, ważna jest też odpowiednia dieta, którą omówiłem w filmie Agresja u papug a dieta. Podawanie w tym czasie zbyt wysokokalorycznych i tłustych pokarmów wzmaga produkcję hormonów, a cukier zawarty w dojrzałych owocach budzi agresję. If you give a cockatoo that is agitated, lots of sweet things, it's only going to get more agitated. So feed more vegetables. That when they become hormonal, you need to reduce the wet foods in their diet. Papuzi partnerzy karmią się wzajemnie lekko strawionym pokarmem z wola. To je stymuluje. Jeśli w okresie burzy hormonalnej będziemy podawać naszym papugom pokarm wilgotny, przypominający ten właśnie, znajdujący się w ich wolach, to będzie je to dodatkowo stymulowało, pobudzało, będą to odbierały jako karmienie przez partnera i to wywoła jeszcze większą burzę hormonalną. A jeśli wasza papuga próbuje was karmić z wola, starajcie się wtedy odwrócić jej uwagę zabawką lub inną formą aktywności. Sami też, szczególnie w tym okresie, nie inicjujcie karmienia z ust. To take them out of condition, you need to reduce photo period. Optymalny czas dobowej aktywności papugi powinien wynosić około 12 godzin. Szczególnie w okresie podwyższonego poziomu hormonów nie przedłużajcie tego czasu ponad miarę sztucznym oświetleniem. And you need to read body language. If the bird is screaming, agitated, with flared wings, with an open tail, perching, you want to leave it alone for a little bit. You may want to give it a shower to calm it down. So you need to learn to live with animals that go through hormonal stages. A więc taki agresywny język ciała powinien być dla was sygnałem, aby dodatkowo nie pobudzać papugi i dać jej czas na uspokojenie się. Zajmuj papugę w tym okresie częściej zabawą wymagającą koncentracji. Zmiana wystroju klatki i wymiana zabawek na nowe, nieznane dotąd papudze pozwala przenieść jej uwagę na inne rodzaje aktywności. Bardziej uważnie nadzoruj w tym czasie zabawy dzieci z papugą, a jeśli jest zbyt pobudzona, nie pozwalaj na bliskie kontakty. A podczas wizyt obcych osób lepiej pozostaw ptaka w klatce. Another case, somebody said you put a box in the cage of an Amazon. The male Amazon became very hormonal. It became so hormonal that when they took the box out, he attacked. So you need to understand that parrots can become hormonal, that you want to not stimulate them by touching the back, the vent. Tak więc włożenie papudze budki lęgowej czy stymulowanie ją w sposób nieodpowiedni może wywołać burzę hormonalną. Burzę, która normalnie nastąpiłaby znacznie później, w innym okresie i która być może byłaby słabsza. Wydawać by się mogło, że receptą na rozładowanie tego hormonalnego napięcia jest dokupienie naszemu pupilowi papuziego partnera. Ale może to przynieść odwrotny skutek, jeśli nie chcemy, aby dochowały się potomstwa. Jeśli bowiem nie zapewnimy parze dorosłych papug budki lęgowej, umożliwiając im w ten sposób odbycie lęgów, może to wywołać podobną agresję ptaków zarówno wobec siebie, jak i opiekuna.